Cześć, tu Łukasz. Dzisiaj zajmiemy się tematem wyboru komputera dla automatyka. Przyjrzymy kilka opcji, które znalazłem na internecie. Zastanowimy się, czy warto iść w komputer stacjonarny, czy w laptopa, czy w wzmocnionego laptopa gamingowego, a może po prostu jakiegoś biurowego Plastic Fantastic. Zastanowimy się również, czy to Windows, czy MacBook w tym momencie będzie dobry dla nas. Następnie przejrzymy najważniejsze parametry, takie, na które musimy zwrócić uwagę przy wyborze komputera dla automatyka i na takie, na które w sumie nie musimy nawet patrzeć. Później opowiem Ci o moich dwóch komputerach, jakie miałem do tej pory jako osoba pracująca z projektami PLC, HMI, SCADA. Opowiem Ci o moich doświadczeniach. Następnie przejrzymy się, w który komputer warto pójść. I to będą komputery wybrane z X-Koma, więc będzie to w miarę aktualna oferta na X-Komie, gdzie można sobie coś fajnego znaleźć. Zobaczymy, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby aktualnie w 2025 roku znaleźć jakiś porządny komputer dla automatyka, tak żeby też nie za dużo wydawać. Tak więc, jeżeli temat jest interesujący, możemy śmiało zaczynać. Pierwszy temat, czyli komputer stacjonarny czy laptop. Generalnie, jeżeli jesteś programistą i jeździsz po różnych fabrykach, jeździsz w różne miejsca, czy to na spotkania z klientem, czy to na spotkania, nie wiem, idziesz na halę, coś musisz przekonfigurować, no to stacjonarny odpada. Komputer stacjonarny przydaje się w momencie, kiedy jesteś projektantem, masz tam dużą maszynę, stacjonarny jest o wiele tańszy od laptopa, więc możesz go sobie postawić, tam po prostu go konfigurować. Jeżeli jednak Twoja praca polega również na wyjściu na halę, wyjeździe do klienta czasem i tak dalej, idź od razu w laptopa. Temat drugi, jeżeli już idziemy w stronę laptopa, czy potrzebujemy mieć wersję wzmocnioną, czy wersję gamingową, czy wersję biurową Plastic Fantastic. I to znowu zależy od tego, co potrzebujemy, bo jeżeli mamy pracę taką, że pracujesz w mokrym środowisku, gdzie, nie wiem, mróz, śnieg, nawałnica, a ty z tym komputerem musisz gdzieś tam chodzić, no to oczywiście musisz iść we wzmocnione komputery typu JTAG albo Simatic PG M5, M6 i tak dalej. Jeżeli pracujesz na przykład tak jak ja z systemami głównie SCADowymi, PLC, HMI, SCADA, czyli głównie projektowanie, głównie tworzenie programów, uruchamianie nawet zdalne, no ja poszedłem w komputer trochę bardziej gamingowy z 17-calowym monitorem, żeby był dla mnie wygodny, czy pracuję tutaj w biurze, czy jadę do klienta i czasem muszę coś tam na kolanie naskrobać, coś poprzesuwać na systemie, jestem w stanie też to wykonać. Trzecia opcja, komputer taki biurowy dla pani Marioli, no wolałbym jako automatyk takiego komputera nie używać, on jest dobry do Excela, do Worda, do pisania maili, jednak już w automatyce się nie przydaje. Za często można spotkać, jak ktoś przenosił jedną ręką komputer i po prostu jakiś Plastic Fantastic się ułamał. Następne pytanie, jakie się pojawia, czy mogę wykorzystywać MacBooka, ja mam tutaj M2, do pracy jako automatyk. Generalnie powiedziałbym tak. No nikt ci nie zabroni, ale masz duże ograniczenia w stosunku do tego, co możesz zrobić na Windowsie, gdyż M-ki nie mają wsparcia dla wszystkich programów, które wykorzystujemy i jest duży problem z instalacją różnego typu narzędzi. Przejściówki również RS-owe i tak dalej, no na MacBooku to ci po prostu nie zadziała. Spotkałem kilka osób, które programowały na MacBookach i one generalnie wykorzystywały coś takiego, że łączyły się do serwerowni, a MacBook był wyłącznie jako taki komputer, ok, otwieram i wpisuję trochę danych, tworzę sobie gdzieś tam, generuję jakąś na przykład wizualizację lub zmieniam jakieś nastawy, jednak była to w sumie jako narzędzie taki remote desktop dla głównego serwera, na którym wszystkie maszyny pracowały na Windowsie. Tak więc jeżeli masz wybór, lepiej iść w Windowsa, gdzie masz pełne wsparcie dla wszystkich Twoich programów, dla
automatyki dla PLC, HMI, SCADA. Kolejna rzecz, jaka nas interesuje, to Windows. Jeżeli patrzymy na Windowsa, nie patrz praktycznie nigdy albo w 99% na systemy Windows Home. Windows Home jest mocno ograniczony, mocno ubogi w różne opcje, które my potrzebujemy jako programista, czy to automatyk, czy w ogóle programista. Gdzieś tam sieciowo jesteśmy ograniczani. Idźmy w na przykład Windowsa 11 Pro OM DVD lub w Windowsa Pro Box USB.pl. Oczywiście tutaj jest mała różnica pomiędzy 760 a 975. Wszystko w sumie dlatego, że tutaj dostajemy boxa, tutaj dostajemy jako download, dodatkowo wersja OM-owa jest jakby powiązana ze sprzętem, który wykorzystujemy. Wersja box ewentualnie może być odsprzedana w formie pudełka, więc w naszym przypadku, jeżeli nie możesz znaleźć sprzętu, który ma Windowsa na przykład 11 Pro zainstalowanego, lepiej wziąć komputer bez systemu niż męczyć się z Windowsem Home. W którymś momencie i tak pewnie byś to przeinstalował na Windowsa Pro, a niepotrzebnie koszty miałeś przy zakupie samego sprzętu. Najważniejsze parametry, jakie możesz spotkać w wyborze komputera dla automatyka. Przede wszystkim musimy patrzeć na minimalne ustawienia, jakie są potrzebne dla takich programów jak na przykład TIA Portal na WinCC Professional, WinCC V8, czy to Rockwell Automation, Studio 5000, RS Logic, FactoryTalk SE, Wonderware InTouch i tak dalej. Tych narzędzi jest sporo, ale jeżeli patrzymy na minimalne wymagania takich programów, takich narzędzi, zazwyczaj jest 8 GB RAMu jako minimum, mamy jakąś i5, która ma 4 rdzenie, jest to takie też minimum i bardzo często pojawia się właśnie Windows Professional oraz dodatkowo pojawia się wersja z dyskiem SSD minimalny, na przykład 256 GB jest już minimalnym ustawieniem dla jednego komputera pod system, na przykład jakiś mały SCADowy. Ale to oczywiście są wersje minimalne. Z mojego doświadczenia, a doświadczenie mam w takim właśnie małym komputerku Dell Inspiron, który miał 16 GB RAMu, wystarczyło to, żeby programować nawet na 2 wirtualnych maszynach, ale miałem tam 16 GB RAMu i mogłem to zrealizować. Moim pierwszym takim komputerem, który sobie właśnie zakupiłem do realizacji takich projektów ala freelansowych w sterownikach i w systemach SCADowych był właśnie Dell Inspiron 3493 Full HD Mat i5 10 generacji. Miał 16 GB RAMu i 500 GB dysk. Kosztował mnie około 2500 zł w tym momencie. Była to maszyna po prostu z jakiejś tam przeróbki, odświeżona, odnowiona z Windowsem Professionalem, zwykła karta Intel Graphics bez żadnych dodatków, rozdzielczość 1920 na 1080 i to spokojnie wystarczało, żeby zrealizować pierwsze projekty SCADowe. Nie potrzebowałem czegoś więcej. Tak więc nie mów mi, że nie da się, wszystko się da. Na tym nawet TIA Portal poszła, więc bez problemu. Tak jak mówiłem, minimalne wymagania to jest 8 GB RAMu, jednak automatyk często korzysta z wirtualnych maszyn, czy to jest VMware, Hyper-V, a może z VirtualBoxa lub jeszcze z jakichś innych wirtualnych maszyn. I teraz tak, każda wirtualna maszyna posiadająca na przykład Windowsa potrzebuje również zasobów i te zasoby głównie są oparte właśnie o pamięć RAM. I teraz tak, jeżeli patrzymy sobie na wirtualne maszyny i mamy jedną wirtualną maszynę odpaloną, zazwyczaj dla takiej maszyny warto przydzielić ponad 4 GB RAMu, żeby ona w ogóle pracowała poprawnie. Jeżeli przydzielimy nasze właśnie minimum, które jest zalecane, czy to dla TIA Portal,
portalu, czy dla WinCC V8, no to już oprócz naszej maszyny, która zabiera powiedzmy 5-6 GB RAMu, potrzebujemy 8 GB RAMu dla wirtualnej maszyny, no i już mamy 14. Jeżeli potrzebujemy odpalić 2-3 takie maszyny, no to już tego RAMu potrzeba więcej. Dlatego ja generalnie zalecam zawsze, jeżeli jest już ochota, potrzeba kupowania nowego komputera, który ma starczyć na 3-4 lata, warto wziąć taki komputer, który ma 32 GB RAMy jako taki standard i on na pewno nam starczy na dłuższy czas niż właśnie taka maszynka, nie wiem, z 8 lub 16 GB RAMu. Tak więc nawet patrząc na ceny RAMu, no po prostu nie opłaca się nam tego robić. Do takiej maszyny warto też dołożyć jakiś większy dysk SSD, jednak o tym troszkę później. I teraz patrząc na te rzeczy, które tutaj zrealizowaliśmy, chciałem Ci też pokazać, jaki mam aktualnie komputer. Ja od około 4, może prawie nawet 5 lat pracuję na komputerze Lenovo Legion. Jest to komputer z i7, jest to 5i 17-calowy 10750H, ta literka też jest ważna, za chwilę o niej będziemy rozmawiać, gdzie mam 32 GB RAMu, 512 SSD wbudowany, karta GTX 1650 Ti, bardzo prościutka karta, nie musiałem mieć więcej, 144 Hz, co jest fajne, jeżeli chodzi na przykład o mnie, gdzie programuję więcej wizualizacji, żeby mieć to wszystko idealnie. Sama maszyna jest bardzo duża, poręczna, mam 17 cali, więc tak jak mówiłem, czy usiądę u klienta gdzieś tam przy biurku, czy u siebie w biurze podłączając zewnętrzny monitor, jest to jak najbardziej użyteczne i można spokojnie z tym sobie działać. Jest to komputer trochę taki gamingowy, jednak to w ogóle nie przeszkadza w pracy z tym sprzętem. On wygląda w porządku. Gdzieś tutaj powrzucam kilka zdjęć, jak on się prezentuje. Jeżeli sobie wejdziemy w system, mam tutaj Intel Core i7-1075H, jest to literka H, czyli jest wysoka wydajność. W aktualnych procesorach możemy spotkać jakiś HX, HY i tak dalej, 32 GB RAMu oraz mam system operacyjny Windows 11 Pro, który pozwala mi właśnie na konfigurację różnego rodzaju właśnie zabawek z systemem Windows. Jeżeli sobie popatrzymy jeszcze na menadżer urządzeń w moim komputerze, no to karta graficzna, tak jak mówiłem, jest GeForce GTX 1650 Ti. Jest to oczywiście na dzisiejsze czasy bardzo słaba karta oczywiście, ale ta karta nie jest wykorzystywana do grania zbytnio. Procesory i dodatkowo, co tu jest jeszcze? Dysk. Dysk SSD, ten był wbudowany 512 GB jako SSD, do tego dołożony 2 terabajty Samsunga, które dały mi o wiele większą przestrzeń do pracy z wirtualnymi maszynami i to wszystko bardzo fajnie funkcjonuje w moim właśnie systemie. Tak jak mówiłem, komputer mam już 4,5 roku i wszystko na nim pięknie funkcjonuje, więc jeżeli się byś zastanawiał nad Lenovo Legionem, myślę, że warto. A teraz przejdźmy sobie do X-Coma i poszukajmy komputerów aktualnych, jakie są dostępne na X-Comie i zobaczmy, co tutaj można zrealizować. Wchodzimy sobie w laptopy i komputery. Aktualnie nas interesuje najbardziej, żeby to były laptopy, notebooki, ultrabooki. I teraz tak, w tych filtrach, które nas interesują, filtry oraz linki będą również pod nagraniem, żeby ułatwić Ci wyszukiwanie. Musimy sobie wyszukać kilka rzeczy. Ukrywamy czasowo niedostępne, no bo nie potrzebujemy tych komputerów, które są niedostępne. Czy to Acer i tak dalej, na razie to nas nie interesuje. Oczywiście możemy wziąć pod uwagę komputery o odpowiedniej rozdzielczości, też na razie tego nie będę robił. Najważniejsza opcja. Szukamy komputerów, które nie mają systemu operacyjnego
lub mają system operacyjny, który ma wersję Pro. To jest bardzo ważne ustawienie i o którym po prostu lepiej nie zapominajmy. Następnie, jeżeli szukamy komputera, który ma odpowiednią ilość rdzeni i tak dalej, to możemy sobie tu wyszukać. Jeżeli patrzymy na Intel Core Ultra, są to procesory, które wzmacniają właśnie tą sztuczną inteligencję. Jeżeli patrzymy na Intel Core i3, i7 i tak dalej, no to są komputery, które nie mają tego wbudowanego wsparcia dla AI. Wszystko zależy od budżetu. Oczywiście Ultra będą droższe. Ale tak jak mówiłem, minimalne to, co nas interesuje, żebyśmy mieli 32 giga ramy. To jest minimum, które nas w tym momencie interesuje. Teraz sobie popatrzmy, co tutaj nam wyskoczyło. Możemy jeszcze sobie na przykład wyszukać, żeby nam się pojawiły na przykład komputery Della. Na przykład Dell Precision 3590 Ultra, gdzie mamy procesor 155H. Ta literka jest bardzo ważna, bo na przykład mamy tutaj Dell Latitude 5550 Ultra 7 1650U. I ten komputer na przykład z tym procesorem będzie nam pracował dłużej na baterii, jednak wydajnościowo na baterii będzie naprawdę lipa. Ja w moim przypadku zawsze patrzyłem, żeby mieć jak największą wydajność. Mogę podłączyć mój komputer pod zasilanie na stałe i na nim pracować, niż właśnie szukać jakiegoś żeby tam na tej baterii wytrzymać, nie wiem, 2,5 godziny, a nie 2 godziny, albo 5 godzin, a nie 3 godziny. To takie wartości mnie nie interesowały nigdy. Wolałem, żeby mój komputer pracował jak najwydajniej, gdyż wydajność to krótszy czas pracy, mogę więcej robić w krótszym czasie. Teraz sobie popatrzmy, na przykład wyszukamy sobie 17-calowego na przykład dla mnie komputera, no to 17-calowy Dell Precision kosztuje już troszkę pieniążków. Mamy tutaj i9 z HX-em, 32 GB RAMu, 1 TB i prawdopodobnie jest tutaj Windows Professional, który jest dostępny. Zobaczmy, co tutaj jest. Normy, no wygląda jak wygląda. Też przez jakiś czas używałem Precisionów, bardzo fajne komputery, jednak cena tutaj bardzo mocno bije. Mamy tutaj 24 rdzenie, 32 wątki, więc to już jest naprawdę mocna maszyna, 32 GB RAMu. Dysk SSD 1 TB, brak dotykowego, 17 cali, karta pamięci RTX 3500 ADA. Tutaj mamy USB, tutaj możemy nas interesować na przykład czy mamy RJ, mamy HDMI oraz czy mamy USB typu C, DisplayPort i Thunderbolty. No spoko. No to tak mniej więcej wyglądałby na przykład Dell Precision. A na przykład sobie wyszukajmy, czyli cofnijmy sobie ten wybór Della i wyszukajmy sobie na przykład komputera, ok, czyli byśmy musieli wykasować 17 cali i byśmy chcieli sobie wyszukać aktualnie na przykład Lenovo, bo ja mam Lenovo, chciałbym jeszcze raz zobaczyć jak wygląda aktualnie cena takiego Lenovo. Jest na przykład i7 13700H, czyli taki, który mógłby mnie interesować, z wbudowaną grafiką, ale tu jest jakiś na przykład z RTX-em 4050 z i5 z HX-em, czyli taki dość fajny laptop, myślę, że spokojnie na parę lat by wystarczył. System operacyjny to jest właśnie ta sytuacja, o której mówię. Jest brak systemu, możesz dodać Home'a za 300, i tego 300 byś w sumie stracił, bo zaraz będziesz szukał, żeby wgrać profesjonala. Ładnie to wygląda, ma taką dość smukłą obudowę, 4000 plus 800 zł za profesjonala, za 1 TB SSD, 32 GB RAMu, jest tutaj i5 12 generacji z RTX-em 4050, czyli w 5000 jesteśmy w stanie kupić dość fajną maszynę.
I teraz sobie popatrzmy jeszcze tutaj, co tutaj mamy. Mamy 32 GB RAMu, liczba gniazd pamięci są 2 i jest 0 wolnych, czyli już tutaj więcej nie dodamy. Moglibyśmy coś tutaj pozmieniać, na przykład wstawić dwie kości 32 GB RAMu i w ten sposób rozszerzyć. Mamy tutaj tylko 8 rdzeni, 12 wątków, mamy 15,6 cali rozdzielczość ekranu, mamy USB, mamy DisplayPort, mamy RJ tylko, więc taki bardzo prosty ten Lenovo. Myślę, że na początek na pewno wystarczył i myślę, że nawet na dłuższy czas. Osobno klawiatura numeryczna, to też jakby mi się podoba. Dobra, jeszcze myślę, zobaczmy jeszcze jeden komputer. Teraz sobie popatrzmy na przykład na zamiast Lenovo, zobaczmy jeszcze na przykład HP. O, zobaczmy, czy mamy jakiegoś HP-ka, który jest też dość tutaj fajny. Zobaczmy, czy mamy na przykład jakąś rozdzielczość. O, jest jakiś 17-calowy, to mnie w sumie najbardziej interesuje. Mamy HP Omen, czyli to jest wersja jakaś gamingowa. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Mamy 1000 giga albo 2000, prawdopodobnie to jest zupełnie inny komputer, albo nie ma RAMu tyle. Bez systemu, czyli 550 zł kosztuje 11 Home, więc tutaj też jakby trzeba mieć to na uwadze. Jest to HP Omen, więc dość też wydajny ten komputer. Zobaczmy tutaj, co on tutaj ma jeszcze w środku. Ma tutaj AMD Ryzen. Ja niestety nie znam się na procesorach AMD. Mamy tutaj 8 rdzeni, 16 wątków, 32 GB RAMu. 1 tera dysku SSD podłączonego na PCIe. Ja do swojego komputera dokładałem dysk SSD, więc tutaj po prostu miałem slot, więc mogłem to sobie zrealizować. Jeżeli ty takiej opcji nie masz, no to byłoby trudniej. Trzeba to wszystko robić na jednym dysku. No i tutaj mamy co? Karta pamięci, karta graficzna RTX. No i teraz tak, pytanie za 100 punktów. Czy jest nam potrzebna karta graficzna jakaś mega wypasiona? Nie, nie jest nam potrzebna. Karta graficzna jest nam potrzebna wyłącznie w momencie, kiedy wykorzystujemy jakiś mega zasobożernych symulacji, emulacji itd. Jeżeli my planujemy pracować ze sprzętem, czy to takim właśnie jak tam mam sterowniki i panele na wirtualnych maszynach, w większości z nas nie potrzebujemy ogromnych grafik, no chyba że chcesz sobie pograć w delegacji w jakieś gry. No i dobra. Dzięki za to, że byłeś na tym filmie. Daj znać w komentarzu, jakiego ty komputera wykorzystujesz, jakiego używasz aktualnie w pracy. Może się podzielisz jakimś linkiem lub grafiką. Jeżeli masz jakieś pytania, po prostu daj znać i dzięki. Na razie. Cześć.